Dlaczego Józef Piłsudski zdecydował się na zamach stanu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się do pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości i zobaczyć, z jakimi problemami mierzyła się II Rzeczpospolita. Jeszcze 11 maja 1926 roku Polska była demokratycznym państwem. Już następnego dnia na ulicach Warszawy żołnierze Wojska Polskiego strzelali do siebie nawzajem. Zginęło 379 osób, a około 1000 zostało rannych. Jak doszło do tego, że zaledwie 7 lat po odzyskaniu niepodległości kraj znalazł się na skraju wojny domowej? Czy winna była niestabilna scena polityczna, kryzys gospodarczy, zabójstwo pierwszego prezydenta, a może ambicje Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników? Historia tego zamachu nie zaczyna się jednak w maju 1926 roku. Zaczyna się znacznie wcześniej, w państwie, które odradzało się po 123 latach zaborów i od początku musiało mierzyć się z problemami, jakich nie doświadczyło żadne inne państwo w Europie. To właśnie tam zaczyna się historia wydarzeń, które doprowadziły do przewrotu majowego. Polska odzyskała niepodległość. Jednak zwycięstwo nie oznaczało końca walki. Tak naprawdę był to dopiero początek znacznie trudniejszego zadania. Po 123 latach zaborów nie istniało jednolite państwo. Każdy z zaborców pozostawił własne urzędy, sądy, szkoły i przepisy. Na ziemiach polskich obowiązywały różne systemy prawne, podatkowe i administracyjne. Nawet sieć kolejowa była budowana tak, by służyć Berlinowi, Wiedniowi i Petersburgowi, a nie przyszłej Polsce. Nowe państwo musiało połączyć 3 zupełnie różne organizmy w jedną całość. Nie było to zadanie na miesiące, lecz na lata. Problemem nie były jednak tylko sprawy wewnętrzne. W listopadzie 1918 roku granice Polski wciąż nie były ustalone. Niemal od razu wybuchły kolejne konflikty. Trwało powstanie wielkopolskie. Na wschodzie rozpoczęła się wojna z Zachodnio-Ukraińską Republiką Ludową o Lwów i Galicję Wschodnią. Na Górnym Śląsku trwała walka o przyszłość regionu. Największym zagrożeniem okazała się jednak Rosja bolszewicka. Jej przywódcy nie zamierzali zatrzymać rewolucji na własnych granicach. Liczyli, że przez Polskę dotrą do Niemiec, a później rozprzestrzenią komunizm na kolejne państwa Europy. Wojna polsko-bolszewicka osiągnęła punkt kulminacyjny latem 1920 roku. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej zatrzymało ofensywę Armii Czerwonej. Kilka miesięcy później rozpoczęły się negocjacje pokojowe, zakończone podpisaniem traktatu ryskiego w marcu 1921 roku. Polska obroniła swoją niepodległość. Zapłaciła jednak za to wysoką cenę. Lata nieustannych walk wyczerpały budżet państwa, zniszczyły infrastrukturę i opóźniły odbudowę gospodarki. Mimo tych problemów rozpoczęto budowę nowoczesnego państwa. Powstał Sejm Ustawodawczy, tworzono jednolitą administrację, armię i instytucje państwowe. Jednocześnie coraz wyraźniej ujawniały się różnice poglądów dotyczące tego, jak powinna wyglądać odrodzona Rzeczpospolita i kto powinien nią kierować. Nikt wtedy nie przypuszczał, że zaledwie kilka lat później te polityczne spory przeniosą się z sal parlamentu na ulice Warszawy. W marcu 1921 roku Polska przyjęła swoją pierwszą pełną konstytucję. Miała zagwarantować stabilność młodego państwa i zapobiec skupieniu zbyt dużej władzy w rękach jednego człowieka. Twórcy Konstytucji Marcowej obawiali się zbyt silnej władzy jednego człowieka. Dlatego stworzyli system, w którym największą rolę odgrywał parlament. Znacznie słabszą rolę przewidziano dla prezydenta. Choć był głową państwa i zwierzchnikiem sił zbrojnych, większość jego decyzji wymagała podpisu odpowiedniego ministra. W praktyce jego możliwości samodzielnego działania były mocno ograniczone. Rząd również nie miał silnej pozycji. Aby utrzymać się u władzy, musiał stale posiadać poparcie większości sejmowej. W kraju, w którym działało kilkanaście liczących się ugrupowań politycznych, oznaczało to nieustanne negocjacje i kruche koalicje. Wielu uważało, że taki system chroni demokrację. Piłsudski widział w nim źródło politycznej słabości państwa.
Marszałek uważał, że najważniejsze decyzje nie powinny zależeć od zmieniających się układów partyjnych. Coraz ostrzej krytykował dominację parlamentu i sposób funkcjonowania życia politycznego. Niezadowolenie Piłsudskiego pogłębiły wybory pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej. W grudniu 1922 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało Gabriela Narutowicza. Sam Piłsudski nie kandydował, ponieważ już wcześniej zapowiadał, że urząd prezydenta, wyposażony w tak ograniczone kompetencje, nie odpowiada jego wizji sprawowania władzy. W kolejnych latach coraz częściej pojawiało się pytanie, czy system zapisany w Konstytucji rzeczywiście potrafi zapewnić Polsce stabilne rządy. Odpowiedź miały przynieść następne lata, gdy polityczne spory zaczęły paraliżować funkcjonowanie państwa. Zwycięstwo w wojnie z bolszewikami nie zakończyło problemów odrodzonej Rzeczypospolitej. Wręcz przeciwnie. Teraz należało odbudować kraj wyniszczony latami walk i stworzyć sprawnie funkcjonującą gospodarkę. Sytuacja była niezwykle trudna. Fabryki wymagały odbudowy. Linie kolejowe i mosty nosiły ślady wojny. Państwo musiało utrzymać liczną armię, odbudowywać administrację i jednocześnie finansować rozwój kraju. Największym problemem stały się finanse. Kolejne rządy pokrywały wydatki, dodrukowując markę polską. W efekcie wartość pieniądza zaczęła gwałtownie spadać. Ceny rosły z miesiąca na miesiąc, a później niemal z dnia na dzień. Oszczędności wielu obywateli praktycznie przestały istnieć. Pod koniec 1923 roku inflacja wymknęła się spod kontroli. Coraz trudniej było prowadzić handel, planować inwestycje czy zwyczajnie utrzymać rodzinę. Niezadowolenie społeczne rosło, a rządy traciły zaufanie obywateli. Przełom nastąpił na początku 1924 roku. Premier i minister skarbu Władysław Grabski przeprowadził jedną z najważniejszych reform gospodarczych w historii II Rzeczypospolitej. Wprowadzono nową walutę – złotego. Utworzono Bank Polski i ustabilizowano finanse państwa. Reforma zatrzymała hiperinflację i przywróciła zaufanie do polskiego pieniądza. Nie rozwiązała jednak wszystkich problemów. Stabilizacja miała swoją cenę. Kredyty stały się droższe. Część przedsiębiorstw nie wytrzymała nowych warunków, a bezrobocie zaczęło rosnąć. Sytuację dodatkowo pogorszyła wojna celna z Niemcami. W 1925 roku Berlin ograniczył import polskiego węgla i innych towarów, próbując wywrzeć presję gospodarczą na Warszawę. Dla wielu przedsiębiorstw oznaczało to utratę najważniejszego rynku zbytu. W ciągu kilku lat Polska przeszła od hiperinflacji do recesji. Społeczeństwo coraz mocniej odczuwało skutki kryzysu, a niezadowolenie z działań kolejnych rządów stale rosło. Coraz więcej obywateli zaczynało zadawać sobie pytanie, czy problemem są wyłącznie trudności gospodarcze, czy może sam system polityczny, który nie potrafił skutecznie reagować na kolejne kryzysy. To pytanie wkrótce miało zdominować życie publiczne II Rzeczypospolitej. Po uchwaleniu Konstytucji Marcowej to Sejm stał się najważniejszym ośrodkiem władzy w państwie. W teorii miał być gwarancją demokracji. W praktyce coraz częściej stawał się miejscem niekończących się sporów politycznych. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej żadna partia nie była w stanie samodzielnie zdobyć większości. Rządy powstawały dzięki koalicjom, które często rozpadały się po kilku miesiącach. Kolejni premierzy obejmowali urząd tylko po to, by wkrótce podać się do dymisji. Między listopadem 1918 roku a majem 1926 roku władzę sprawowało 14 rządów. Średni czas ich funkcjonowania wynosił zaledwie około pół roku. Każda zmiana rządu oznaczała nowe układy polityczne, nowych ministrów i kolejne miesiące negocjacji. Reformy schodziły na dalszy plan. W debacie publicznej zaczęło pojawiać się określenie sejmokracja. Dla jednych było symbolem demokracji parlamentarnej, dla innych oznaczało chaos, nieustanne targi polityczne i paraliż państwa. Jednym z najostrzejszych krytyków tego systemu był Józef Piłsudski. Uważał, że interes państwa przegrywa z interesami partii, a kolejne gabinety są zbyt słabe, by podejmować trudne decyzje. Coraz częściej mówił o potrzebie moralnego uzdrowienia życia publicznego. Z czasem zaczęto określać tę ideę mianem sanacji.
Nie oznaczało to jednak, że wszyscy podzielali jego opinię. Wielu polityków uważało, że częste zmiany rządów są naturalnym elementem demokracji parlamentarnej, a problemy młodego państwa wynikają przede wszystkim z trudnej sytuacji gospodarczej i międzynarodowej, a nie z samego ustroju. Spór o to, czy Polska potrzebuje silniejszej władzy wykonawczej, czy raczej cierpliwego doskonalenia demokracji parlamentarnej, z każdym miesiącem stawał się coraz ostrzejszy. W grudniu 1922 roku polityczny konflikt wszedł w zupełnie nową fazę. 9 grudnia 1922 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej. Został nim Gabriel Narutowicz, ceniony inżynier, były minister robót publicznych i minister spraw zagranicznych. Jego wybór od początku wzbudził ogromne emocje. Narutowicz zwyciężył dopiero w 5. turze głosowania. Poparli go m.in. posłowie Lewicy, Centrum oraz przedstawiciele części mniejszości narodowych. Dla jego przeciwników stało się to pretekstem do podważania wyniku wyborów. Na ulicach Warszawy rozpoczęły się demonstracje. W prasie i podczas wieców pojawiały się ostre ataki na nowo wybranego prezydenta. Atmosfera polityczna stawała się coraz bardziej napięta. Zaledwie 5 dni po zaprzysiężeniu, 16 grudnia 1922 roku, Gabriel Narutowicz przybył do warszawskiej Zachęty na otwarcie wystawy sztuki. Kilka chwil później padły 3 strzały. Zamachu dokonał Eligiusz Niewiadomski, malarz, krytyk sztuki i były urzędnik Ministerstwa Kultury. Prezydent zginął na miejscu. Było to pierwsze zabójstwo urzędującej głowy państwa w historii odrodzonej Polski. Wiadomość o zamachu wstrząsnęła całym krajem. Jedni widzieli w nim tragiczną konsekwencję narastającej nienawiści politycznej. Inni obawiali się, że młoda demokracja właśnie poniosła najcięższy cios od chwili odzyskania niepodległości. Eligiusz Niewiadomski nie próbował uciekać. Został zatrzymany na miejscu, a podczas procesu otwarcie przyznał się do zabójstwa. Wyrok śmierci wykonano 31 stycznia 1923 roku. Śmierć Narutowicza nie zakończyła politycznego konfliktu. Wręcz przeciwnie. Podziały w społeczeństwie stały się jeszcze głębsze. Coraz częściej przeciwników politycznych nie postrzegano jako rywali, lecz jako zagrożenie dla istnienia państwa. Wydarzenia z grudnia 1922 roku wywarły również ogromny wpływ na Józefa Piłsudskiego. Marszałek już wcześniej zdystansował się od bieżącej polityki i zamieszkał w Sulejówku. Po zamachu jego krytyka życia politycznego stała się jeszcze ostrzejsza. Coraz częściej przekonywał, że państwo wymaga głębokiego uzdrowienia, a odpowiedzialność za narastający kryzys ponoszą skłócone ze sobą partie. Do maja 1926 roku pozostawały jeszcze ponad 3 lata. Jednak wielu historyków uważa, że właśnie zabójstwo Gabriela Narutowicza pokazało, jak głęboko podzielone stało się społeczeństwo II Rzeczypospolitej i jak niebezpiecznie zaostrzył się spór o przyszłość odrodzonego państwa. Po zabójstwie Gabriela Narutowicza Józef Piłsudski wycofał się z czynnej polityki. Zamieszkał w Sulejówku i nie obejmował żadnych najważniejszych stanowisk państwowych. Nie oznaczało to jednak, że przestał wpływać na wydarzenia. Do Sulejówka regularnie przyjeżdżali politycy, wojskowi i dziennikarze. Każda wypowiedź marszałka była szeroko komentowana. Choć formalnie pozostawał poza władzą, wciąż należał do najbardziej wpływowych postaci w kraju. W tym samym czasie sytuacja państwa stawała się coraz trudniejsza. Mimo reformy walutowej Władysława Grabskiego gospodarka ponownie zaczęła zwalniać. Wojna celna z Niemcami uderzyła w polski eksport, rosło bezrobocie, a kolejne gabinety nie potrafiły wypracować trwałej większości. Jesienią 1925 roku upadł rząd Władysława Grabskiego. Następne gabinety również okazały się nietrwałe. Kryzys polityczny pogłębiał się z miesiąca na miesiąc. Dodatkowe emocje wywołało ponowne powierzenie misji utworzenia rządu Wincentemu Witosowi. Oparł się on na koalicji ugrupowań określanej mianem Hieno Piasta, której korzenie sięgały porozumienia zawartego w 1923 roku, znanego jako Pakt Lanckoroński.
Dla zwolenników Piłsudskiego był to symbol powrotu do politycznych układów i partyjnych kompromisów, które ich zdaniem od lat paraliżowały państwo. Dla zwolenników rządu była to natomiast legalna większość parlamentarna wyłoniona zgodnie z zasadami demokracji. Piłsudski coraz ostrzej krytykował sposób funkcjonowania państwa. Twierdził, że partie polityczne przedkładają własne interesy nad dobro Rzeczypospolitej, a częste zmiany rządów uniemożliwiają prowadzenie skutecznej polityki. Szczególne znaczenie miało jego środowisko wojskowe. Wielu oficerów, którzy służyli pod jego dowództwem jeszcze w legionach polskich lub podczas wojny z bolszewikami, nadal darzyło go dużym autorytetem. Nie oznaczało to jednak, że całe wojsko polskie opowiadało się po jego stronie. Korpus oficerski był podzielony, a część najwyższych dowódców pozostawała lojalna wobec legalnych władz państwowych. Na początku 1926 roku napięcie osiągnęło nowy poziom. Kolejny kryzys gabinetowy zakończył się utworzeniem trzeciego rządu Wincentego Witosa. Dla Piłsudskiego był to dowód, że system parlamentarny nie potrafi rozwiązać narastających problemów państwa. Marszałek coraz częściej mówił o konieczności uzdrowienia życia publicznego. Jednocześnie wokół niego skupiali się politycy i oficerowie przekonani, że dalsze funkcjonowanie państwa wymaga zdecydowanych działań. Wiosną 1926 roku Polska była głęboko podzielona. Z jednej strony stał legalnie powołany rząd. Z drugiej człowiek, który nie sprawował żadnego urzędu, ale wciąż cieszył się ogromnym autorytetem w części społeczeństwa i armii. Do konfrontacji pozostawały już tylko dni. W maju 1926 roku Polska znalazła się w punkcie zwrotnym. Kryzys polityczny trwał od lat, a zaufanie do kolejnych rządów systematycznie malało. Dla jednych przewrót był próbą ratowania państwa, dla innych zamachem na demokratyczny porządek. Nie istniała jedna przyczyna tych wydarzeń. Przez kilka lat narastały problemy polityczne, gospodarcze i społeczne. Kolejne rządy upadały, kryzys gospodarczy pogłębiał niezadowolenie społeczne, a zabójstwo Gabriela Narutowicza pokazało, jak głęboko podzielone stało się polskie społeczeństwo. W tym samym czasie Józef Piłsudski coraz ostrzej krytykował system parlamentarny. Uważał, że partie polityczne przedkładają własne interesy nad dobro państwa i nie są już zdolne do skutecznego rządzenia. Jego zwolennicy wierzyli, że tylko on potrafi wyprowadzić Polskę z kryzysu. Przeciwnicy odpowiadali, że nawet największy autorytet nie stoi ponad konstytucją i prawem. Historycy do dziś spierają się o motywy samego Piłsudskiego. Część uważa, że rzeczywiście chciał zakończyć polityczny chaos i działał w przekonaniu, że ratuje państwo. Inni wskazują, że równie istotne były jego osobiste ambicje, przekonanie o własnej misji oraz wieloletnia niechęć do systemu parlamentarnego. Bezpośrednim impulsem stało się powołanie 10 maja 1926 roku trzeciego rządu Wincentego Witosa. Piłsudski uznał, że dalsze funkcjonowanie tego systemu prowadzi donikąd. Kilka dni później ruszył na Warszawę. Tak rozpoczęły się wydarzenia, które na zawsze zmieniły historię II Rzeczypospolitej. Kolejne dni miały zdecydować nie tylko o tym, kto będzie rządził Polską, ale również o przyszłości polskiej demokracji. 12 maja 1926 roku Józef Piłsudski wraz z wiernymi sobie oddziałami ruszył w kierunku Warszawy. Tego samego dnia na moście Poniatowskiego doszło do spotkania Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. Rozmowa nie przyniosła porozumienia. Obaj pozostali przy swoich stanowiskach. Piłsudski domagał się ustąpienia rządu Wincentego Witosa. Prezydent odpowiedział, że w demokratycznym państwie o zmianie władzy nie może decydować wojsko. Kilka godzin później padły pierwsze strzały. Walki szybko objęły centrum Warszawy. Żołnierze obu stron walczyli o mosty, dworce, budynki rządowe i najważniejsze punkty miasta. Nad ulicami unosił się dym, a mieszkańcy szukali schronienia w piwnicach i bramach kamienic. Przez 3 dni stolica stała się polem bitwy. Po obu stronach walczyli polscy żołnierze, którzy jeszcze kilka lat wcześniej wspólnie bronili niepodległości kraju. Bilans okazał się tragiczny.
Zginęło 379 osób, w tym ponad 160 cywilów. Rannych zostało blisko 1000 osób. Były to jedne z najkrwawszych wydarzeń w historii II Rzeczypospolitej poza okresem wojny. 15 maja prezydent Stanisław Wojciechowski i premier Wincenty Witos podali się do dymisji. Uznali, że dalsza walka oznaczałaby kolejne ofiary i mogłaby doprowadzić do wojny domowej. Piłsudski zwyciężył. Nie objął jednak urzędu prezydenta. Stanowisko to powierzono Ignacemu Mościckiemu, jednemu z jego najbliższych współpracowników. Sam marszałek został ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych, zachowując decydujący wpływ na najważniejsze decyzje państwa. Przewrót majowy zakończył okres klasycznej demokracji parlamentarnej w Polsce. Rozpoczęły się rządy sanacji, które miały uzdrowić życie publiczne i wzmocnić władzę państwową. Zwolennicy Piłsudskiego uważali, że był to konieczny krok, który uratował kraj przed dalszym chaosem. Przeciwnicy wskazywali natomiast, że zwycięstwo zostało osiągnięte z pogwałceniem konstytucji i za cenę życia setek Polaków. Do dziś historycy pozostają podzieleni. Jedni widzą w przewrocie próbę ratowania państwa pogrążonego w kryzysie. Inni uznają go za początek odchodzenia od demokratycznych zasad II Rzeczypospolitej. Niezależnie od ocen, jedno nie budzi wątpliwości. Maj 1926 roku na zawsze zmienił historię Polski. Przewrót majowy do dziś pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń w historii Polski. Dla jednych Józef Piłsudski uratował państwo przed politycznym chaosem i stworzył warunki do jego stabilizacji. Dla innych złamał konstytucję i otworzył drogę do ograniczenia demokracji w II Rzeczypospolitej. Jedno jest jednak pewne. Wydarzeń z maja 1926 roku nie da się zrozumieć bez poznania tego, co działo się wcześniej. Kryzys gospodarczy, częste zmiany rządów, ostre konflikty polityczne, zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza i narastające rozczarowanie funkcjonowaniem państwa stworzyły atmosferę, w której użycie siły wielu uznało za możliwe rozwiązanie. Po niemal 100 latach przewrót majowy wciąż pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych wydarzeń w historii II Rzeczypospolitej. Fakty są dobrze znane, ale ich ocena nadal dzieli historyków. A jak wy oceniacie przewrót majowy? Czy był koniecznością w obliczu kryzysu państwa, czy błędem, który osłabił polską demokrację? Napiszcie swoją opinię w komentarzach.